Hej! I co my teraz będziemy robić? Kończy się afera wirusowa i co my teraz będziemy robić? Zanim Ci powiem, co będziemy robić, to najpierw powiem Ci o czymś, co usłyszałem dzisiaj. Jestem po prostu z jednej strony zniesmaczony, ale z drugiej strony pełen podziwu. Bo chodzi o aferę, która nie jest w żaden sposób nagłośniona, ale chodzi o rękawiczki. Była afera z żelami, była afera z maseczkami, a teraz Antonow wylądował, to zostały tylko rękawiczki. Jak nie wiesz, o co chodzi z rękawiczkami, to Ci powiem. Przed wirusem rękawiczki takie lateksowe, jednorazowe kosztowały mniej więcej 19 zł za 100 sztuk. W detalu jakbyś chciał kupić, pójść do jakiegoś tam do drogerii. Na dzisiaj wchodzisz na Allegro i one kosztują 100, 120, 130 zł. Skąd tak absurdalna cena? No widzisz, prawa rynku. Ale powiem Ci o jednej firmie, o której się dowiedziałem, co zrobiła i tak sobie myślę właśnie między zniesmaczeniem a podziwem, bo to, co Polacy potrafią zrobić, to ani nie zrobią Rosjanie, ani Amerykanie, ani chyba nie ma takiej nacji, która by tak kombinowała jak Polacy. Więc posłuchaj. Jest jedna firma handlowa, która dowiedziała się mniej więcej 3 tygodnie temu, ja nie wnikam w to, czy już wtedy ktoś tam przypadkiem z rządu coś tam chlapnął, nieważne. Firma 3 tygodnie temu objechała całą Polskę, mają przedstawicieli, tam sobie z kodami pojeździli po całej Polsce do PGR-ów, do wszystkich miejsc, które kupują tego typu rękawiczki, do hurtowni i skupili to wszystko po 19 zł. Skupili wszystko, wykupili wszystko do zera. Minęło 3 tygodnie minęło. I rząd ogłasza, że trzeba mieć, sklepy muszą mieć, mamy się chronić w piwnicy, zasłaniać je. Ja nie wiem, czy w domu mogę tak normalnie mówić, może powinienem zasłonić. I ta sama firma potem zaczęła oferować te rękawiczki w hurcie do tych hurtowni, od których to wcześniej kupiła za 19 zł, tylko teraz odsprzedaje to za jakieś 70, 80, 90 zł i te hurtownie to biorą, no bo sprzedają to za 100 i więcej złotych. I tak wygląda w tym momencie biznes. Więc po prostu jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. Ale podejrzewam, że minie tydzień czasu, z Chin przypłynie tyle tych rękawiczek, że temat się rozwiąże. Niemniej sposób myślenia co niektórych jest dla mnie niesamowity. Będzie konkurs zaraz, ale to o konkursie zaraz Ci opowiem. Ale miała być mowa na temat tego, co będą ludzie po czasach zarazy robić, tak? I co my teraz będziemy robić? Więc ja Ci powiem mój sposób myślenia, ale zanim Ci powiem mój sposób myślenia, to pokażę Ci coś, bo też rękawiczki, ale nie w związku z aferą, tylko z moim myśleniem o tym, co się będzie dziać za miesiąc. Za miesiąc zostaną, co się w ogóle będzie dziać za miesiąc, tak? Panie, panowie popatrzą do lustra i tam przybyło tutaj trochę, tam trochę, no bo się siedziało cały dzień przed telewizorem, no to dziwne było, gdyby nie było inaczej. Wyszło słońce, zaraz się zacznie lato, no to trzeba jakoś zadbać o siebie. Co zrobią? Pójdą na siłownię, będą ćwiczyć. Tylko tak, mamy problem taki z aferą, ale to za chwilkę o tym powiem. Najpierw tak, wymyśliłem sobie, że dla osób, które będą chodzić na siłownię, będą potrzebować rękawiczek. Dlaczego będą potrzebować rękawiczek? No bo została nakręcona afera, że jest wirus, tak? No jest wirus. Tylko że popatrzmy na liczbę, tak szybciutko na liczbę popatrzmy. 8 tysięcy zarażonych na dzień dzisiejszy. 8 tysięcy zarażonych, Polska zamknięta, nic nie działa. Nie wiem, czy wiesz, że Stadion Narodowy, tam gdzie piłkarze grają czasami, po tej murawie, gdzie trawa nie rośnie, tam się mieści w porywach 80 tysięcy osób. 80 tysięcy osób mieści się na Stadionie Narodowym, a mamy 8 tysięcy zakażonych, czyli to jest mniej więcej jeden sektor na Stadionie Narodowym, to są zakażeni na koronawirusa, ale cała Polska jest zamknięta. Wszystkie biznesy, wszystko jest zamknięte. Mamy chodzić tak, wyzasłaniani, ale to tylko my, obywatele, bo władza, jak widzisz, robi jak chce, ale nam każe się zachowywać w inny sposób. Więc pytanie, czy jest tak naprawdę zagrożenie, czy nie ma zagrożenia? Jak to jest, że 2 lata temu, 2018 rok, w lutym, było 5 milionów, powtarzam, 5 milionów zakażonych na grypę, na wirusa grypy. I ja nie słyszałem, może Ty słyszałeś, żeby 2 lata temu została
Polska zamknięta, żeby nam kazali maseczki nosić, jakieś cuda robić. Słyszałeś czy nie? Ja nie słyszałem, ale wiesz, ja mediów nie słucham, więc może mi przeszło gdzieś to koło ucha. I tak, budzimy się z letargu. I teraz, jeśli ty się nie wziąłeś za biznes w czasach wirusa, a mnóstwo osób się wzięło za ten biznes, zarobiło krocie, ale mnóstwo osób oglądało telewizję. Więc zacznij teraz kombinować, co ty możesz zrobić biznesowo za 2, 3, 4 tygodnie, bo ci wszyscy, którzy siedzieli przed telewizorem, pójdą do fryzjera, pójdą na siłownię. Będą korzystać z usług, które były do tej pory zakazane. Ja wymyśliłem sobie, i to będzie też temat z konkursem, wymyśliłem sobie te rękawiczki, bo pójdą ludzie na siłownię i nastraszono nas, że są wirusy tam. One tam zawsze były bakterie i tak dalej, tam setki milionów bakterii zawsze było na tej handli, no ale jakoś nikt tym do tej pory nie przejmował, ale teraz się ludzie będą przejmować. W związku z tym będą chodzić w rękawiczkach, ale nie pójdą w takich rękawiczkach bez palców, jakie to zawsze na siłowni są, tylko wezmą takie rękawiczki, pełne rękawiczki. Co w związku z tym? W związku z tym, tak, ja też chcę na tym zarobić, ale to akurat grosze będą, to bardziej pokazuję Ci jako przykład tego, co można zrobić. To jest rękawiczka z koziej skóry. Jest taka, jest super przyjemna. Ma wentylację, jest stworzona do crossfitu, ale super się w niej ćwiczy, bo jak mam handle w domu, jak sobie ćwiczę, to rewelacja. I one nie są jeszcze skończone, bo to jest prototyp. Będzie tutaj napis skazany na sukces. I będzie tych rękawiczek wyprodukowane tylko 1250 sztuk, z czego do sprzedaży trafi tylko 1000 sztuk. Sprzedaż będzie w przyszłym tygodniu. Normalnie te rękawiczki kosztują 97 zł, jakbyś gdzieś sobie takie poszukał. Ja zrobię ich przedsprzedaż w środę między 14 a 20. Te 1000 sztuk będzie można kupić i ta produkcja nie będzie już wznowiona. Także będzie tylko 1000 sztuk. Bo 250 pójdzie do moich klientów biznesowych. I jaka będzie cena w przedsprzedaży? Szalone 57 zł. Jak wejdziesz na sukces.pl/sklep, zresztą link jest tutaj pod spodem, od 14 zaczynam sprzedaż. One będą dostarczone pod koniec maja. Myślę, że 29 maj jakoś tak powinny być zrobione, bo 30 dni trwa produkcja, więc trzeba to zrobić. I tutaj też będzie nagroda dla, powiedzmy, że dla 5 osób, czyli nie będzie 1000 sztuk rękawiczek, tylko 995, przykro mi. Dla 5 osób, które podadzą pomysł, co można zrobić po czasach wirusa, w jaki sposób, co ludzie będą robić albo czego nie będą robić, żeby ktoś sobie pomyślał, może wpadnie dzięki temu na jakiś pomysł biznesowy. Ja sobie wymyśliłem taką prostą rzecz. Ja zrobię tego małą ilość, ale widzisz, ty zawsze możesz wydrukować tego, zrobić tego ileś milionów i zarzucić całą Polskę, i nie tylko Polskę, ale cały świat, bo wszyscy na świecie teraz będą potrzebować takich rękawiczek, więc podaję Ci pomysł na biznes. Tak, za tydzień ogłoszenie wyników. W środę od 14 do 20 sprzedaż na sukces.pl przez sklep. Ale wiesz, powiem jeszcze jedną rzecz. Generalnie to już dziękuję, tak? Już to miałem powiedzieć, to powiedziałem, tak? Będziemy się wiedzieć za tydzień, ale przyszła mi jeszcze jedna myśl. Bo akurat ktoś mi podesłał ostatnio wideo jakiejś tam celebrytki. Ja w ogóle takich rzeczy nie oglądam, ale zwróciłem uwagę, akurat na początku tego wideo było pokazane, jak ona ma zniszczone dłonie. Wiesz, pani, która w telewizji ją widać, zawsze odstawiona i tak dalej, a miała całe dłonie takie łuszczące się. I sobie pomyślałem a propos tego, jaką krzywdę sobie teraz ludzie zrobili, a mówiłem o tym mniej więcej 3 tygodnie temu, coś tam wspomniałem na temat żeli antybakteryjnych i nie wiem, czy wiesz, że wtedy, kiedy brakło żeli, była taka afera na Allegro, to potem wszystkie firmy w Polsce zaczęły produkować żele. Tylko że te firmy zaczęły produkować substancji, które tak naprawdę nie powinny być stosowane do rąk. Czyli na alkoholu denaturowym, na alkoholu skażonym czymś tam, gdzie to cuchnie różnymi dziwnymi rzeczami. I ludzie mają teraz poniszczone dłonie.
Oczywiście są wysokiej jakości żele antybakteryjne, które są troszkę droższe, ale są robione na alkoholu, na etanolu, na rektyfikowanym alkoholu, gdzie to jest prawdziwy żel. Ale widzisz, to też jest kwestia natury Polaków, którzy wolą zaoszczędzić 2 zł na żelu, ale za to kupić za 30 zł krem i potem jeszcze przez 3 lata chodzić do dermatologa. Więc skoro wiesz już teraz o tym, że taka jest mentalność Polaków, którzy wolą zaoszczędzić 2 zł, a zniszczyć sobie życie, to być może to jest też jakiś pomysł na biznes, więc też się na tym zastanów, bo widzisz, jeśli chcesz działać w Polsce, to wszystkie te zachowania, które się teraz odbyły właśnie w czasach kryzysu, wychodzi tak naprawdę, to są ludzie, wychodzi ich inteligencja, wychodzi to, jak władza potrafi nimi manipulować i oni temu ulegają, to znaczy, że powinieneś, jeśli interesujesz się z tematami biznesowymi, powinieneś wyciągnąć z tego wnioski. Jakie? Pozostawiam Tobie. Możesz coś o tym napisać w konkursie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Hej!